Hej wszystkim, z tej strony Sara. Przyszła jesień, jest jesień. W Polsce już na pewno jest jesień. U mnie nie za bardzo, jest nadal słońce, chociaż ostatnio były jesienne dni, ponieważ było 20 stopni na zewnątrz i padał deszcz. Więc uznajmy, że ja też już jestem w trybie jesiennym. Była zmiana czasu, więc też jakoś przyszło zmęczenie. O 17 się już robi ciemno. I uznałam, że dzisiaj chcę poruszyć temat wypalania się oraz jak nie tracić motywacji. Ostatnio też poruszyłam ten temat na terapii, więc mam nadzieję, że podzielę się z wami jakimiś cennymi informacjami i opowiem, jak u mnie wyglądają wypalenia, co się nauczyłam, co zmieniłam i jakie mam teraz podejście, bo wydaje mi się, że na samym początku, jak zaczęłam ogólnie moją karierę, powiedzmy na nagrywanie na YouTubie, zaczęłam pracować, to wypalałam się co chwilę. Potrafiłam nagrywać filmiki, być systematyczna przez 2 miesiące, 3 miesiące i później koniec. Miałam takie, że nie mogę nagrywać, albo coś zmieniałam i miałam takie, że już nie mogę, po prostu za dużo, wszystko mnie przytłaczało i później brałam jakąś przerwę. Najczęściej to były po prostu 2 tygodnie w łóżku, odpoczynku i później wracałam i miałam takie, okej, wszystko jest w porządku. Ale właśnie takie wypalenia są dosyć niebezpieczne. Taka niestabilność w życiu może też powodować dużo jakiegoś stresu, ponieważ na przykład musimy pracować, musimy coś zrobić, musimy chodzić do szkoły. Więc jeżeli będziemy się wypalać, to jednak to, jaką pracę wkładamy i to, wiecie, ile robimy, ile dajemy z siebie, nie ma później znaczenia, jeżeli, wiecie, na 2 tygodnie później jesteśmy wyłączeni z życia. Gdybyśmy sobie na przykład rozplanowali pracę na, wiecie, mniejsze kroki albo mniejsze rzeczy na dłuższą metę, zaczęłam sobie tak planować, że nie wszystko musi być na tu i teraz, to nie wypalam się aż tak, nie potrzebuję 2 tygodni, tylko odpuszczam. Jeżeli czuję, że nie potrafię już, nie cisnę się i nie zarywam nocy, nie robię czegoś, wiecie, ponad siebie, tylko po prostu odpuszczam. I coś, co mi pomaga, co sobie zawsze powtarzam, bo często w mojej głowie jest takie, o nie, jak nie dodam jednego filmu, to wiecie, zawali się cały świat i tak dalej. Więc to sobie powtarzam, zawsze mówię, Sara, jeżeli ty kogoś oglądasz i ktoś nie doda filmiku regularnie, to czy cię to coś boli, zauważasz to? No raczej nie. I może zaczynając to wypalenie, definicja wypalenia. Myślę, że każdy wie, co to jest wypalenie, więc nie musimy jej jakoś analizować, ale dobrze jest wiedzieć. Wypalenie to stan fizycznego i emocjonalnego wyczerpania spowodowany chronicznym stresem związanym z obowiązkami dnia codziennego. Wypalenie życiowe obejmuje szeroki zakres dziedzin życia, w tym relacje osobiste, życie rodzinne, hobby czy ogólny styl życia. I to jest właśnie uczucie utraty energii, cynizm wobec pracy, wobec życia, a także obniżenie skuteczności zawodowej. Jak ja się czuję wypalona, to ja nie potrafię nic zrobić. Nie potrafię się spotykać z innymi ludźmi, nie potrafię dbać o relacje, nie potrafię być dla kogoś. Nie jestem w stanie nawet myśleć o kimś innym, żeby, wiecie, zapytać się, hej, co u ciebie? Gdy jestem wypalona, to zaczynam gorzej myśleć na swój temat, zaczyna być, wiecie, taki dołek, bo jeżeli już nie umiem, jest wypalenie, że psychicznie i fizycznie nie umiem czegoś zrobić, to od razu to przykładam na siebie, że ja nie mogę tego zrobić, że coś jest ze mną nie tak, że przecież wszystkie te rzeczy, które sobie zaplanowałam, powinny być zrobione, więc dlaczego ja tego nie robię? Dlaczego nie mam siły, żeby to zrobić? I wszystko jakby podstawą tego jest, że my sobie dajemy jakieś takie nierealistyczne postanowienia, że jeżeli, przykład, bieganie. Chcemy zacząć biegać, nie wiem, uznajmy 5 kilometrów codziennie. To zamiast zacząć od 1 kilometra, to my od razu ciśniemy się 5 kilometrów muszę przebiec. I tak codziennie. Chcę zostać biegaczem, biegam 5 kilometrów, uznajmy 3 razy w tygodniu. Jeżeli nam się to nie udaje, albo udaje nam się to przez 2 tygodnie i później nie potrafimy, nasze ciało jest, wiecie, wykończone, my jesteśmy wykończeni, nie mieści się to w nasz grafik, jest to za dużo, jakby za duża zmiana, to później przestajemy biegać na jakiś czas, aż znowu przyjdzie jakaś motywacja i wracam do biegania. Myślę, że wiele jest takich sfer w naszym życiu, gdzie coś chcemy tu i teraz, jak najszybciej, a niestety nie da się. I myślę, że jest to związane z tym, że często widzimy na internecie jakieś rzeczy, że ktoś coś nagle ma, osiąga i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile ktoś włożył w to pracy. I myślimy, że też jeżeli coś chcemy, coś widzimy, to możemy od razu to dostać. No a tak nie jest, bo nie widzimy tego, co się dzieje za kulisami. I myślę, że warto sobie przypomnieć na samym początku, że social media nie pokazuje prawdziwego obrazu, prawdziwego świata. Instagram, cokolwiek, to jest po prostu reels życiowy i same highlighty, wszystkie najlepsze momenty. Nie widzimy, jak inne osoby się wypalają, jak osoby wątpią w siebie, jak przechodzą przez jakieś trudne sytuacje prywatnie w swoim życiu. Widzimy tylko te najlepsze momenty
i do tych najlepszych momentów, nierealistycznych, później porównujemy się i to wyrządza nam taką dużą krzywdę. Widzimy, że na przykład ktoś biega regularnie albo ćwiczy na siłowni regularnie i wiecie, też jakoś wygląda, czy cokolwiek. Ktoś ma swój własny biznes albo wiecie, zaczął pracować tylko dla siebie i my mamy taki, że wow, że to jest wszystko super, dlaczego my tak nie mamy i później próbujemy za wszelką cenę też dojść do tych miejsc. Przez to, że tak dajemy sobie taką presję czasu, że tu jakby jak najszybciej chcemy coś osiągnąć, to później się właśnie wypalamy. I coś, co też mi pomaga, to nie chodzi o cel. Cokolwiek sobie postanowisz, to nigdy nie chodzi o cel. Nie powinniśmy się skupiać na celu i dążyć do czegoś po prostu uparcie, żeby osiągnąć, bo ja mogę z mojego doświadczenia powiedzieć, że mój kanał na YouTubie postawiłam za taki cel. Celem było, żeby nagrywanie na YouTubie stało się moją pracą, żebym mogła być niezależna finansowo, żebym miała tą wolność, żeby to była moja praca i to był mój cel. I ja za wszelką cenę goniłam do tego. Przestałam wychodzić do znajomych, przestałam dbać o jakieś bliższe relacje. Nawet jak się pojawiały jakieś nowe, fajne osoby, z którymi chciałam się przyjaźnić, to miałam takie, że nie, że bardziej odbierałam to jako niebezpieczeństwo, że wiecie, będę traciła czas na jakieś relacje, będę się z kimś spotykała, że to nie ma sensu, że to jest mój cel i ja po prostu, wiecie, grind mode, będę nagrywała filmik, edytowała, wrzucała. I po jakimś czasie, jak się już powiedzmy, że udało i myślę, że przez to, że ja tak ślepo też dążyłam do sukcesu, powiedzmy, YouTube'owego, przez to też mi się udało, bo myślę, że gdybym nie miała tak dużo dyscypliny i tak bardzo by mi nie zależało, też byłam w takim momencie, gdzie nie miałam nic do stracenia, nie bałam się, co inni ludzie powiedzą, bo byłam w bardzo złym momencie psychicznie, więc gdy ja tak doszłam do tego mojego celu, to byłam zupełnie wypalona i później patrzyłam na swoje życie i mam takie, wow, czuję się niesamowicie samotna, nie mam żadnych znajomych. I jak na przykład pojawił się jakiś negatywny feedback ze strony, wiecie, YouTube'owej, to ja miałam takie, gdy coś pójdzie nie tak i na przykład stracę mój kanał, albo wiecie, coś się wydarzy, to moje życie tak na zewnątrz, jakby ja nie mam nic. I pamiętam, że jakoś w tamtym okresie, to było jak już mieszkałam w Warszawie, też dalej YouTube był na pierwszym miejscu, to rozpoczęłam swoją terapię, bo też z drugiej strony był jakiś taki duży strach przed ludźmi, przed relacjami i wiem jakby skąd się teraz to bierze i dlaczego bałam się, jakby nie umiałam ufać ludziom, nie wiedziałam, czy ludzie lubią mnie za mnie, czy lubią mnie, bo sobie, nie wiem, wymyślili jakiś obraz mnie, jakąś ideę mnie, ponieważ ja też nie otwierałam się, byłam bardzo taka zamknięta i raczej nauczyłam się, że otwieranie się, dzielenie się jakimiś swoimi emocjami to nie jest za dobra rzecz, że jest to niebezpieczne, że ktoś może na przykład wykorzystać jakieś informacje o mnie, jakby te wszystkie takie przekonania, które się wzięły z dzieciństwa, więc ja byłam taka bardzo pozamykana, skupiona na YouTubie i nie wiem dlaczego w ogóle zaczynam opowiadać historię mojego życia, ale wydaje mi się, że po prostu w tym tygodniu na terapii dosyć przegadałam ten temat. Ja na przykład zastanawiam się, jak się czuję. Ja lubię sobie zadawać te pytania, ponieważ pracuję nad tym, żeby czuć swoje uczucia i żeby być bardziej połączona ze mną, więc ja często, gdy sobie zadaję to pytanie, to mam takie, że nie wiem, albo pierwsza odpowiedź to jest, że jestem zmęczona. I jak powiedziałam o tym na terapii, to moja terapeutka miała takie, okej, czujesz się zmęczona psychicznie czy fizycznie? I mówię, że psychicznie i fizycznie, że zawsze jak się budzę, nawet jak śpię teraz 9 godzin, ja dalej jestem zmęczona. I to nawet nie jest, że poszłabym do łóżka, wyspałabym się i byłoby lepiej, tylko czuję takie ogólny stan zmęczenia. I jest to dosyć niepokojące. Ja często się zastanawiam, czy coś ze mną jest nie tak, może z moim zdrowiem, że się czuję tak zmęczona, ale dowiedziałam się, że takie zmęczenie często może się pojawiać, jeżeli tłumimy swoje emocje, albo gdy nie jesteśmy tym, kim jesteśmy naprawdę. Albo gdy próbujemy być grzeczni, dobrzy. Moja terapeutyka to nazywa takim obrazem grzecznej dziewczynki, że wiecie, nie da się nic złego na mnie powiedzieć. I to się też bierze oczywiście z dzieciństwa, że ja, wiecie, jeżeli dziecko nie ma zaspokajanych jakichś swoich potrzeb, to wtedy dziecko próbuje zrobić wszystko, żeby zadowolić kogoś, żeby dostać tą miłość, żeby zasłużyć sobie na zaspokojenie tych swoich potrzeb. Więc na bazie obserwacji się tak formuje w swojej głowie, jak się powinno zachowywać. I później to się też może właśnie przełożyć na dorosłe życie, że ja w relacjach wiem, że jestem takim obserwatorem. To jest jakby bardzo szeroki temat i spróbuję może to opisać. Może ktoś będzie mógł się z tym utożsamić i przez to bardziej zrozumieć siebie. Chyba też kiedyś o tym powiedziałam, że ja mam taki chroniczny stres, że cały czas dosłownie budzę się
no jestem zmęczona. I jakby ten stres jest bardzo połączony ze zmęczeniem, że ja muszę na przykład planować odpoczynek, że ciężko mi jest odpuszczać. Jeżeli chodzi o spotkania towarzyskie, to mam energię i na przykład ja jestem zawsze tą osobą, która, wiecie, planuje coś, czy na przykład poznaje jakieś nowe osoby i pomimo, że jestem zmęczona, to i tak to robię, ponieważ też czuję, że muszę to robić, że powinnam nawiązywać, wiecie, kontakty z ludźmi, że jestem młoda w tym mieście i tak dalej, że powinnam po prostu szukać osób i też jest u mnie taka duża potrzeba, że wiecie, mieć znajomych, więc to jest taka normalna część życia. Jakby jestem zmęczona, ale też mam taką potrzebę, żeby wiecie, być z innymi ludźmi. To się też przekłada na relacje, że ja bardzo rzadko dzwonię do osób, na przykład wiecie, z rodziną, ja jestem tutaj. Bardzo ciężko mi jest wykonać telefon, po prostu jest takie zmęczenie, nie mam siły ani jakby nawet przestrzeni, żeby zadać komuś pytanie, hej, co u ciebie, opowiedz mi, co u ciebie, bo po prostu ja się czuję zmęczona i ja czuję, że no jakby, że bardzo rzadko mam siłę, czy nawet taką myśl, żeby do kogoś napisać i to jest jakby tak dziwne, ponieważ ja normalnie funkcjonuję na co dzień. Ja chodzę do szkoły, nagrywam, edytuję, jakby moje życie na zewnątrz, wszystko wygląda normalnie, ale to jak się czuję w środku, jestem po prostu zmęczona i najlepiej bym zamknęła się i żeby nikt się do mnie nie odzywał, nic ode mnie nie chciał przez rok. Tak się czuję aktualnie i to nie jest, że wiecie, jakieś osoby coś są ode mnie i to jest wina kogoś. Ja po prostu tak psychicznie się czuję. I właśnie takie zmęczenie najbardziej mi się przekłada na moją pracę, że później ciężko mi jest pracować. Ja też, wiecie, jestem przed kamerą i na przykład teraz mówię i gdy się czuję źle psychicznie, to wiecie, nie mam takiej jakiejś motywacji, żeby nagrywać, a bardzo chciałabym i wiem, że jakby nagrywanie nie jest problemem. To, że to robię, że to jest moja praca, nie jest problemem. Tylko problem leży gdzieś głębiej. Wydaje mi się, że wcześniej też mówiłam, że ja robiłam sobie takie przerwy, na przykład, wiecie, od ćwiczeń, że jakby eliminowałam z mojego życia, z moich jakichś rutyn niepotrzebne rzeczy, powiedzmy. Że takie planowanie tygodnia, to-do listy, skupiałam się na samych jakichś takich najważniejszych rzeczach, a takie dodatkowe to jakoś omijałam, na przykład mniej wychodziłam, mniej się popychałam do jakiejś rzeczy, żeby zobaczyć, czy może przez to odpocznę i będę się czuła lepiej, ale no jakby teraz nie wiem, nawet z kwestią czasu, wydaje mi się, że nie, że jakby nie było różnicy, bo właśnie rozmawiając z terapeutką, to taka podstawa to jest tłumienie swoich emocji i że to właśnie składa się najbardziej na ten taki mój stan wiecznego zmęczenia. I właśnie wyróżniłyśmy dwie rzeczy, że ja dalej nie wyrażam swoich uczuć, że jak coś przychodzi tu i teraz i jakoś się czuję, to ja to tłumię w sobie, ponieważ uważam, że niektóre uczucia, i to jest też powrót do odcinka o uczuciach. Kochani, to jest proces. Ja nigdy nie mówię, że jestem idealna, ja nigdy nie mówię, że wszystko opanowałam. Łatwiej jest coś powiedzieć, niż to zrobić, niż to wdrążyć i to jest proces. Ja na terapii teraz właśnie w czwartek, no przez godzinę płakałam i miałam takie, że wszystko jest bez sensu, że życie tylko się staje trudniejsze, że ja tylko, wiecie, nowe jakieś rzeczy wychodzą, że czuję się też bardzo bezsilna, jeżeli chodzi o uczucia, ponieważ nie da się nauczyć, jak czuć. U mnie jest bardzo duża taka strona, wiecie, racjonalna, że jak ja czegoś nie umiem, to ja się po prostu tego nauczę i jest super. A jeżeli chodzi o uczucia, to jest taka umiejętność, której nie da się nauczyć. Nie da się nauczyć, jak czuć, albo żeby czuć. To jest po prostu odkręcanie. Nauka nowego schematu. I wcześniej, jeżeli chodzi o uczucia, dlaczego nie czuję moich uczuć i co robię, że nie czuję swoich uczuć, to jest, że jak pojawia się coś, jakoś czuję, to oceniam to, czyli mówię, że to jest niefajne, to jest zagrażające, na przykład smutek, ponieważ jak jestem smutna, to nie jestem pozytywna, nie jestem, wiecie, nie mam motywacji do pracy, czuję się jakoś słabiej, więc to jest ble, więc to jest pierwsza rzecz i później racjonalizuję, że nic się nie stało, wszystko jest w porządku, inni mają gorzej, to uczucie za chwilę minie, jutro nowy dzień, jakby wszystko to puszczę sobie jakiś filmik na YouTubie i to mi przyniesie jakieś, wiecie, ukojenie, jakiś komfort i zabieram się do pracy i życie leci dalej. I sobie tak bardzo umniejszam, cokolwiek czuję. I teraz uczymy się nowego schematu. Czyli jak czuję się smutna, to mówię, Sara, co się stało? Okej, czujesz się smutna, ponieważ to i to. Jak mogę sobie teraz pomóc? Czy muszę na przykład iść do kogoś i porozmawiać o tym? Czy muszę iść i się wypłakać? Czy muszę położyć się do łóżka, przytulić się i mieć taką reakcję spontaniczną? Tak się czuję, więc robię coś i nie myślę o tym, co ja robię, jak reaguję pod wpływem tego uczucia, tylko po prostu coś przychodzi, pojawia się i ja to odczuwam i idę dalej. I to jest nietłumienie swoich uczuć. Jak się coś pojawia, jakby już rozmawiając z moją terapeutką, bardzo dużo rzeczy się odmroziło i jakby to nie jest tak, że wiecie,
ja kompletnie nic nie czuję i nie umiem nawet zauważyć, że powinnam coś czuć, bo jakby jest już ogromna zmiana i też często o tym zapominam, że kiedyś dosłownie byłam takim jelonkiem, że coś się działo, ktoś mi mógł powiedzieć coś najgorszego, że o, ty jesteś taka i taka, a ja potrafiłam po prostu wziąć, popatrzeć się, przyjąć to do siebie i jeszcze przeprosić. Że jakby nawet nie umiałam reagować i dlaczego jest ważne czucie jakby swoich emocji, po to, żeby móc stawiać swoje granice. Że jeżeli ktoś właśnie powie ci coś i ciebie to zaboli, to ty możesz powiedzieć, hej, nie zwracaj się tak do mnie i możesz się obronić. A jeżeli ty nie czujesz i ktoś ci coś powie złego, to ty po prostu to przyjmiesz do siebie. I uczucia to są takie największe wskazówki do tego, jak mamy reagować. My nie musimy myśleć, jak reagować. Jakby relacje czy ludzie nie są zagrożeniem, jeżeli czujemy swoje uczucia, ponieważ za każdym razem, jeżeli coś się wydarzy, będziemy wiedzieć, jak zareagować i to będzie przychodziło nam tak naturalnie. A nie dopiero na przykład po 2 dniach myślimy, że o, ta osoba to, co powiedziała, to mnie zabolało. Tylko od razu to będzie przychodziło. Ale to jest też właśnie proces i opowiadam o tym wszystkim z takiej dosyć vulnerable strony, ale mam nadzieję, że tutaj nie odbieracie za to, że ja jestem jakaś problematyczna albo że, wiecie, ja mam jakoś dużo problemów, czy coś ze mną jest nie tak, bo popatrzcie na swoje życie i przez ile rzeczy wy przechodzicie i ile nie rozumiemy i jak wygląda wasze życie, czy wasz proces, wasz rozwój. Z każdym rokiem, z każdym dniem uczymy się więcej i nabieramy więcej świadomości, mamy więcej, wiecie, doświadczenia, bardzo dużo lekcji życiowych i myślę, że ja właśnie dlatego tak bardzo lubię tą formę podcastów oraz YouTube'a, aby pokazywać po prostu taki prawdziwy obraz, jak wygląda życie. Bo wiem, że social media na mnie też wpływają, że wiecie, wchodzę sobie na Instagram i wszyscy wyglądają w ogóle hot, przepięknie, są na jakichś wyjazdach i żyją w ogóle highlight, a ja później patrzę i czuję się beznadziejnie. Czuję, że na przykład w paru sferach mojego życia, wiecie, jestem trochę do tyłu w porównaniu do tych wszystkich ludzi. Mam takie, że coś jest ze mną nie tak, a później mam takie, nie, okej. Wiem, że wszystko jest ze mną w porządku. Chodzę na terapię, rozmawiam z terapeutką. Terapeutka mi mówi, że to jest w porządku. Wszystko to, co ja przechodzę, że to jest inwestycja, że to jak się otwieram i to przez jakby te nawet najtrudniejsze rzeczy, które przechodzę, że to minie. I to jest właśnie inwestycja, żeby zdobyć tą świadomość, samoświadomość. Bo od tego jakby wszystko się zaczyna, cała zmiana się zaczyna. Nie wiem dlaczego zaczęłam teraz o tym mówić, ale myślę, że przez to, że też się dzielę na internecie, to zawsze pojawia się taki strach, że ktoś mi powie, o, ty jesteś problemem, albo że coś jest z tobą nie tak, że masz za dużo problemów, bo słyszałam już o tym i nie wiem, dlaczego ludzie podejrzewają, może, nie wiem, każdy jest na swojej drodze. Wydaje mi się, że dużo ludzi żyje w tej swojej takiej bańce, że życie zawsze jest super, a życie jest szare, jest tyle dobrego, ile złego. I jest po prostu balans pomiędzy tym dobrym i złym. Nie ma tak, że są same te super najlepsze momenty i później na przykład 2 dni są słabe i później jest znowu miesiąc super, bo po jakimś czasie zobaczycie, że będzie tego słabiej, słabiej i słabiej, bo ja tak miałam. Tylko życie to są 2 super dni, 2 dziwne dni, 2 fajne, 2 jakieś beznadziejne, 3 dni płakania, 4 dni super. Tak wygląda życie. I to jest taki realistyczny obraz. I wydaje mi się, że social media bardzo powoduje, i ja sama jestem taka często zaślepiona, że wszystkim jakoś idzie lepiej, wszyscy wyglądają na, wiecie, takich szczęśliwych, a to jest tylko jakaś część, wiecie, czyjegoś życia i tak ważne jest, żeby nie porównywać się do nikogo. I właśnie jeżeli chodzi o uczucia, że jeżeli odbieramy jakieś za niewłaściwe, niefajne, jakieś, których nie chcemy, na przykład smutek albo złość i odpychamy je, że jak one się pojawiają, to my, wiecie, robimy wszystko, racjonalizujemy, że o, nie mogę być zła na tą osobę, bo ta osoba po prostu jest taka. I wiecie, te wszystkie rzeczy, stawiamy opór, to później te uczucia jeszcze bardziej chcą jakby wejść w nasze życie, jeszcze bardziej się przebijają i później tak nas pochłaniają, bo czym bardziej coś odpychamy, tym bardziej jakby to przyciąga się do nas, a jeżeli coś się pojawia i po prostu pozwolimy sobie to przeżyć, to to minie. I bez oporu jakby szybciej wszystko mija i my też nie tracimy swojej energii na tłumienie tego, bo takie tłumienie uczuć pochłania od nas więcej energii, niż gdybyśmy po prostu pozwolili sobie je przeżyć. I właśnie to takie moje ogólne zmęczenie łączy się z tym, że ja
dalej jakby toczę taką bitwę i taką wojnę. Pojawiają się jakieś uczucia, w mojej głowie one nie są fajne, są zagrażające, nie mogę być, wiecie, produktywna, nie mogę się pokazywać, bo na przykład jak płaczę, to wiecie, później mam całą spuchniętą twarz, plamy na twarzy, więc nie mogę płakać i właśnie nie przeżywam sobie tych emocji i później po jakimś czasie, czy na przykład jestem wiecznie zmęczona, bo cały czas są jakieś rzeczy we mnie, które po prostu tam siedzą, nie? I nie potrafią wyjść i to powoduje, że no jest właśnie duży opór. I taka druga rzecz to wypalenie, czy takie właśnie ogólne zmęczenie może być przez to, że nie możemy być w pełni sobą w relacjach i jest duży strach przed odrzuceniem i to też pochłania bardzo dużo naszej energii. Jak my, wiecie, obserwujemy wszystko i co ktoś lubi w nas, co nie, jak powinniśmy się odzywać, czy proponować i wiecie, bardzo dużo wkładamy od siebie w relacje, żeby było super, żeby ktoś nas polubił. To jest bardzo męczące dla nas, bo my bardziej się staramy. Więcej wkładamy energii niż musimy. Więc jeżeli może rezonujecie z tym, że czujecie się wiecznie zmęczeni i widzicie u siebie jakieś podobne schematy, że na przykład racjonalizujecie albo nawet, nie wiem, nie pozwalacie sobie płakać, tłumaczycie właśnie jakieś osoby, to zachęcam, żeby się przyglądać tym swoim uczuciom i to jest proces i da się z tego wyjść i może być lepiej. Ja dosłownie przez całą konsultację po prostu płakałam i czułam się taka bezsilna, a na samym końcu miałam takie, że okej, teraz wiem i jakby znowu kolejna lekcja i będę się obserwować. I wiecie, w wielu sytuacjach się może uda mi od razu rozpoznać, że coś czuję i wiecie, przeżyć to, a czasami może znowu się nie będzie udawać, ale to nic. Jeżeli mamy tą świadomość, to nieważne, że czasami zrobimy parę kroków w tył na naszej drodze, najważniejsze, że staramy się i to jest wystarczające. Dać sobie taką większą przestrzeń też na popełnianie tych błędów. I to mi bardzo pomogło, że okej, Sara, wiesz, jaki jest problem, że czujesz się zmęczona przez tłumienie tych emocji, ale będzie parę sytuacji, czy nawet jeszcze mnóstwo sytuacji, gdzie będziesz je odpychać i będziesz się czuła zmęczona i to też jest okej, bo to jest proces i będzie tylko lepiej. Jakby będzie lepiej, zaufaj sobie. Jeżeli czujecie, że nawet nie wiecie, co czujecie, ja też jakby mam często problem, że czuję się smutna, zdenerwowana, jakby pozytywne uczucia to łatwiej mi przychodzą, żeby je nazwać, ale jest smutek albo zdenerwowanie, ale tak dokładnie jakby ciężko mi tak powiedzieć, co czuję, często właśnie nie wiem, co czuję, to moja terapeutka mi powiedziała, że na samym początku to, czy to, co czujesz, jest przyjemne, czy nieprzyjemne, żeby zacząć od tego. To jest coś takiego bardzo łatwego do rozpoznania. A później można sobie zrobić zrzut ekranu, czy pobrać z internetu Emotional Wheel, koło emocji i tam są bardzo fajne rozpisane, jak się czujesz i co leży, jaka emocja pod różnymi jakby uczuciami, nie wiem jak to nazwać, bo na przykład pod znudzeniem, zazdrością, zdenerwowaniem kryje się złość. Później pod lękiem, brakiem mocy, przytłoczeniem kryje się strach. Więc można sobie zrobić zrzut ekranu, można sobie wydrukować, powiesić na ścianę i czy na przykład wkleić do journala i tak trochę postudiować sobie te emocje. I wiem, że jakby to nie jest do wyuczenia się, że czuję to, bo wiecie, moja głowa też od razu w to idzie, że ja się po prostu wyuczę tego, że jak czuję się jakaś znudzona, to od razu wiem, co się kryje pod tym i wszystko jest easy. Ale rozmawiając właśnie z terapeutką, jeżeli ktoś nie jest nauczony do tego, żeby mówić o swoich uczuciach i nie ma żadnej wiedzy, jeżeli chodzi o uczucia, to takie koło, żeby po prostu nawet raz przeczytać, zerknąć i sobie zobaczyć, jak to wygląda, jest bardzo pomocne. Bo jeszcze raz powtórzę, że właśnie emocje przenoszą informacje i pomagają nam stawiać granice, czyli chronią nas przed niebezpieczeństwem oraz pomagają nam przy podejmowaniu decyzji, ponieważ jeżeli czujemy jakoś się, wiecie, na jakiś temat, to łatwiej jest nam podjąć decyzję, z którą my będziemy zadowoleni. Więc to jeżeli chodzi o wypalenie, zmęczenie, ze względu na tłumienie emocji, czy na staranie się za bardzo w relacjach. Jeżeli chodzi o relacje, to ja właśnie tak odpuszczam, żeby nie starać się być lepszym w relacjach niż ja mogę być, żeby nie dawać z siebie więcej niż jestem w stanie i po prostu odpuszczać. I jeżeli ktoś na przykład będzie zawiedziony mną, albo będzie miał jakieś oczekiwania do mnie i ja ich nie spełnię, po prostu nie mogę, to jest okej, bo jestem tylko człowiekiem i ja na przykład nie wymagam od nikogo czegoś, że ktoś na przykład będzie się mnie pytał o coś albo że ktoś będzie proponował coś, więc dlaczego ja wymagam tak od siebie, żeby być dla kogoś, wiecie, jakimś super najlepszym przyjacielem ever. I to jest tak dziwne, więc też
zaczyna się wszystko od samoświadomości i staram się odpuszczać i też tak przyglądam się, jaka ja jestem w tych relacjach. Wydaje mi się, że jakby jest ogromny postęp, jakby jestem sobą i często się nie zgadzam, często też daję jakąś krytykę, jak na przykład coś mi się nie podoba, potrafię być szczera. Może na początku było to dla mnie przerażające, że powiem coś, co może ta osoba nie chciałaby usłyszeć, albo popełnię jakiś błąd i ta osoba mnie zostawi. A teraz robiąc to, jakby widzę w takich, wiecie, dobrych relacjach w moim życiu, że nawet jak ja coś popełnię jakiś błąd, to po prostu ta osoba mi powie, że ej, to mnie zabolało, ja powiem przepraszam, nie chciałam, żeby ciebie to zabolało. No nie wiem, na przykład z Eriką, nie? To jest miłość, zawsze się śmiejemy. No jesteśmy tak blisko ze sobą i to jest taka relacja, już mówiłam o tym, która przełamała wszystkie te moje schematy, że jak wiecie, coś mi się nie podoba, to ja od razu izoluję się od ludzi, nie są zaspokajane jakieś moje potrzeby, to nie mówię nic, tylko się, wiecie, dystansuję, a tutaj też właśnie przez to, że jestem w terapii, jak się pojawiały te wszystkie takie rzeczy, które się wiadomo, że pojawiają z czasem w długiej relacji, to od razu wszystko komunikuję i tworzymy, uważam, że bardzo super relacje z Eriką. Jakby nie jest idealnie, wiadomo, żadna relacja nie jest, ale przez to, że obie podchodzimy jakoś teraz jakby podobnie do relacji, no to jest to taka relacja, że nawet jakbym coś zrobiła, to Erika mnie nie zostawi, ani ja jakby nie zostawię Eriki, gdyby ona coś zrobiła, że jest tam za dużo szacunku, jakby nigdy byśmy też nie zrobiły czegoś, jakby nigdy nie wiadomo, prawda? Ale jest to taka stabilna dosyć relacja, która właśnie przełamała dużo schematów. Teraz chciałabym przejść do takiego wypalenia przez nierealistyczne postanowienia. I to jest właśnie to, co też na samym początku powiedziałam, że coś chcemy, wiecie, jakiś nawyk wprowadzić, na przykład codzienne pisanie albo codzienne czytanie książek, codzienne spacery. I my od razu tak zabieramy się do tego, że okej, tu i teraz, wiecie, plan, będę to robiła i wszystko jest super, a po jakimś czasie tracimy motywację, albo nie mamy siły, nie widzimy już w tym sensu. I wiadomo, że często przychodzi dyscyplina, że okej, nie chce mi się, to jest moje postanowienie, więc robię to, ale też z dyscypliną jest czasami ciężko. I z tego, co ja się nauczyłam, w takich momentach budowanie nawyków to jest długi proces. I lepiej jest robić mikrokroczki, niż od razu wchodzić fully in, wypalać się i po prostu, wiecie, zapominać o tym, czy nie robić nic w tym kierunku. Mam tutaj może na jesień dla kogoś książkę do polecenia. Wydaje mi się, że każdy już o niej słyszał. To są Atomowe nawyki od Jamesa Cleara. Jak ja przeczytałam tą książkę, to miałam takie, że wow. Ta książka tak dobrze wyjaśnia, jak my działamy, jak wprowadzanie nawyków, jak powinno wyglądać, tak, wiecie, żeby się nam udało. I że tutaj nie chodzi o wyścigi, kto szybciej do czegoś dojdzie i tak dalej, tylko popatrzmy na całe nasze życie. I czy my musimy być we wszystkim idealni od startu, czy możemy być nieidealni, ale zbudować jakiś nawyk, wiecie, na całe życie. Ta książka bardzo mi otworzyła oczy. Ja miałam tak, pamiętam, że z chodzeniem chciałam robić, wiecie, 10 000 kroków codziennie, spacerek i zaczęłam i chyba przez, wiecie, 4 dni chodziłam te 10 000, a później przez następny tydzień wychodziłam i robiłam, wiecie, 1000 kroków, bo po prostu miałam, że wow, za dużo chodziłam, że była taka duża przepaść przed tym, co było wcześniej i później, wiecie, przełożenie się na 10 000. Chodzi o to, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Jeżeli chcemy zacząć codziennie pisać, to okej, zacznijmy od będę pisała 3 razy w tygodniu, albo będę pisała 1 stronę codziennie, pół strony codziennie, 1 zdanie codziennie, cokolwiek. Mikrokroczki i budować sobie je budować, niż od razu się rzucać i po paru dniach po prostu wypalenie, brak motywacji, okej, nie robię tego. Tak samo jest, jak widzimy jakieś sukcesy, ktoś coś robi, to pamiętajcie, że to wszystko zajmuje czasu i pracy i ktoś na przykład jest super w swojej dziedzinie, czy osiągnął jakiś sukces, przez to, że popełniał bardzo wiele błędów na swojej drodze, uczył się na tych błędach i poprawiał się. I to jest taka droga prób i błędów. Wszyscy się uczą na próbach i błędach, wszyscy błądzą, wszyscy próbują jakoś się udoskonalać. Żadna droga nie jest taka, wiecie, prosto do celu, do góry, tylko to jest bardziej parę kroków w przód, później 2 kroki w tył i znowu w przód i w tył. I myślę, że mało ludzi mówi o swoich, wiecie, jakichś porażkach, jakichś błędach, ale to jest taka ogromna część każdej drogi i chcę o tym każdemu przypomnieć, że nawet jeżeli wy dążycie do czegoś i coś się nie udaje, albo jesteście zrezygnowani, albo jeżeli czasami czujesz, że nie idziesz do przodu, nie jest lepiej, tylko jest gorzej, to pamiętaj, że będzie lepiej i czasami musimy
czy nas życie tak weryfikuje, że bierzemy parę kroków w tył, żeby później znowu iść do przodu. Czasami nie mamy motywacji, czasami czujemy się zupełnie zmęczeni, wypaleni, ale pamiętajcie, że na tym się nie kończy i znowu będzie lepiej. I żeby w takich sytuacjach, gdy jest się wypalonym, nie kierować żadnej takiej złości na siebie, tylko popatrzeć na to wypalenie, że co się kryje za tym wypaleniem? Dlaczego do tego doszło? I wyciągnąć jakąś lekcję, niż po prostu być jeszcze złym na siebie, że się tak czujecie. Ponieważ stan wypalenia to jest taka oczywista reakcja, jakby wasze ciało pokazuje, że już się nie da więcej, że to już jest koniec. I w takich momentach powinniśmy nie cisnąć się dalej, tylko zatrzymywać się i mieć takie, co ja teraz robiłam, jak wyglądał? Tak popatrzeć, jakby inna osoba patrzyła na wasze życie, jak wyglądał mój tydzień, co zrobiłam, zrobić sobie taki reality check, robiłam to, mam szkołę, relacje, spotkania, impreza, cokolwiek, popatrzeć tak realistycznie i czy normalna osoba, żyjący człowiek, czułby się w porządku, przechodząc przez jakieś rzeczy. I mi to bardzo pomaga. Jak ja na przykład czuję się źle, czuję się wypalona, że nie mam siły, to tak patrzę, co się wydarzyło przez ostatnie parę tygodni. I mam takie, że normalny człowiek, normalna osoba czułaby się tak samo jak ja w tym momencie, więc to jest zupełnie zrozumiałe i na tym się kończy. Mi to przynosi tyle zrozumienia. Ja często też mam wrażenie, że ja potrafię dużo znieść, żeby tak zupełnie się wypalić. Więc też wiem, jak się wypalam, to mam takie, że no to już jest taki extreme i że już dalej nie mogę. Kolejna rzecz, która się przykłada na wypalenie, to jest oczywiście stres i myślę, że bardzo ważne jest, żeby wprowadzić sobie nawyki w swoje życie, które pomogą radzić z tym stresem, bo stres jest taką nieodłączną częścią, wiadomo, naszego życia. Więc tak krótko, co mi pomaga ze stresem, to jest codzienne pisanie rano, bycie takim uważnym, planowanie sobie jakiegoś dnia, tak wtedy widzę, że wszystko jest w porządku, nie muszę tych wszystkich rzeczy robić od razu z rana, mam cały dzień, jakieś lepsze poplanowanie sobie i mam takie patrzę też, czy rzeczy, które sobie poplanowałam, normalna osoba jest w stanie zrobić, czy to jest, też jakieś takie nierealne, zrób to i to i nie starczy mi, godzin na odpoczynek. Później bardzo mi pomaga oddychanie, jak tylko czuję, że zaczyna mi serce szybciej bić, to zaczynam oddychać albo ziewać, bo to też bardzo pomaga. To obniża ci kortyzol. Wydaje mi się, że kortyzol, ponieważ jeżeli zaczyna ci serce szybciej bić, to twój organizm myśli, że jest w zagrożeniu, więc jeżeli zaczynasz ziewać, to twój organizm ma takie, twój organizm ma przestrzeń, żeby ziewać, nie musi biegać czy walczyć. Teraz też od tego miesiąca jakieś nowe nawyki wprowadziłam, że zaczęłam puszczać wieczorne medytacje, czy takie medytacje na spokojny sen od Gosi Mostowskiej, to mogę bardzo polecić. Ma jedną taką 25-minutową medytację, gdzie jest rozluźniasz swoje stopy, swoje nogi, tak po kolei idzie taki skan całego ciała. Ja dosłownie zasypiam po 5 minutach i też jeżeli ktoś na przykład ma problemy z zasypianiem w ciszy, to bardzo pomaga. I też jeżeli chodzi o stres, to u mnie zawsze spacery i treningi. To mogę bardzo polecić. Następnie, aby uniknąć wypalenia, to bardzo ważny jest odpoczynek. Planowanie odpoczynku. Chcę przypomnieć, że scrollowanie na telefonie to nie jest odpoczynek, ponieważ twoja głowa dalej się męczy i dalej próbuje przetworzyć wszystkie informacje. I to jest coś, czego ja się uczę, że żeby skupiać się na odpoczynku, który jest poza właśnie konsumowaniem, poza oglądaniem, poza dostarczaniem do siebie różnych informacji, tylko wybieram teraz formę odpoczynku, na przykład czytanie książki, spacer, spotkanie z kimś. Bardzo fajnie jest na przykład poczytać sobie o dopaminie, czy zobaczyć filmik o dopaminie i jak takie konsumowanie i na przykład jakiś szybki content na TikToku, czy przyspieszanie na przykład podcastu, jak to powoduje, że nasz mózg się męczy. I my często wybieramy za odpoczynek, komfort, na przykład scrollowanie TikToka czy Instagrama, a naprawdę nasz mózg dalej nie odpoczywa, tylko jest jeszcze gorzej, jeszcze więcej informacji przetwarzamy prawdopodobnie niż na przykład robiąc zadanie domowe. Kolejny ważny aspekt, żeby uniknąć wypalenia, to jest balans w życiu i równowaga pomiędzy życiem i pracą, żeby nie wchodzić w takie tryby, że teraz grind time i będę pracować cały czas i będę odmawiać jakieś spotkania towarzyskie i za 3 miesiące, jak mi się uda, osiągnę swój sukces, czy dojdę do swojego celu, to wyjdę z domu, bo po pierwsze nigdy nie wiemy, kiedy osiągniemy jakieś swoje rzeczy, więc jeżeli będziemy mówić nie na coś i sobie powiemy, że za
jakiś czas dopiero, wiecie, będziemy wchodzić do ludzi czy cokolwiek, nie będziemy mieli tego balansu, no to ma to duże znaczenie na nasze życie, bo relacje i jakby ludzie są bardzo ważni, jeżeli nie mamy takiego balansu. I mogę powiedzieć właśnie z mojego doświadczenia, że jak byłam w takim moim, wiecie, grind mode, to często odmawiałam jakichś spotkań i moje życie nie było jakieś lepsze, nie osiągałam większych jakichś sukcesów, ponieważ wszystko zajmuje czasu i wszystko to jest proces. A teraz na przykład jak mówię częściej na rzeczy tak, nawet jeżeli powiedzmy, nie mam dokończonego jakiegoś filmu, jakby nie stawiam już mojej pracy tak na pierwszym miejscu. Gdy mam na przykład wybrać edytowanie filmu, które mogę zrobić na następny dzień, czy spotkanie z kimś, to wiadomo, że wybiorę spotkanie. Czasami mam takie, że powinnam zedytować filmik, ale wiem, że ta osoba ma tylko tego dnia jakby czas wolny, to wybieram spotkanie zamiast pracę i ja się czuję wtedy lepiej. Czuję, że moje życie jest pełniejsze i gdy wychodzę do ludzi, czuję się o wiele lepiej i zawsze, gdy mam wybrać pracę czy ludzi, to wybieram ludzi, ale może to też jest przez to, że kiedyś zawsze wybierałam pracę, więc może teraz to musi się jakoś tak bardziej wybalansować. I ostatnia rzecz, która tak umili nam jesień, to zaplanuj, co chcesz zrobić tej jesieni. Jakie może nawyki, albo jeżeli czujesz, że wszystkiego jest za dużo, to nie wprowadzaj nic nowego, ale może co chcesz zrobić dla siebie. Może chcesz iść i odkryć jakieś nowe miejsce, może chcesz coś ugotować, coś upiec i to wystarczy, że będzie jeden przepis na przykład ten miesiąc. Wiem, że listopad się już kończy. Jeżeli ktoś mnie śledzi od samego początku, to może pamięta, że ja każdego miesiąca robię sobie taką kartkę, gdzie planuję cały miesiąc, co chcę zrobić. I na przykład patrzę nawet teraz na nią i na tej kartce jest nowe nawyki, później organizacja czasu, rzeczy, które chcę zrobić, miejsca, które chcę odwiedzić, później jakieś tam planowanie kontentu i tak dalej. I mi taka kartka zawsze bardzo pomaga. Sobie taką robię rozpiskę, co chcę zrobić i jest to też takie trochę romantyzowanie życia i możesz sobie zapisać, no właśnie do jakichś miejsc chcesz pójść. Ja mam na przykład napisane, że chcę do księgarni wyjść wieczorem, w nocy, wiecie, o 21 i po prostu czytać sobie książki. Później bary z winem, jakieś nowe sklepy. Ja robię te kartki nie wiem, odkąd zaczęłam swój kanał na YouTubie, 2-3 lata i dosłownie każdego miesiąca to jest taki nowy start, sobie planuję. Na przykład mam też, że w niedzielę chodzić na farmers markets, tworzenie szczęścia na co dzień, ubieranie się for fun i sobie tak wszystko zapisuję, co bym chciała, jakie mam intencje na miesiąc i mi to bardzo pomaga i każdy miesiąc jest trochę taki inny, bo wiecie, sobie planuję jakieś inne rzeczy, inne aktywności, w zależności właśnie od sezonu i właśnie teraz na jesień, na listopad sobie zaplanowałam, wiecie, jakiś bar z winem, księgarnia, upieczenie jakiegoś ciasta i to jest bardzo takie, wiecie, wholesome i jesienne i taki każdy miesiąc ma jakąś właśnie intencję i to mi pomaga, no nie wiem, jakby tak umilić czas. Więc to było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Przyszły właśnie dziewczyny, Erika i siostra, przyleciała do nas odwiedzić, więc idę do nich. W ten weekend świętujemy urodziny od Eriki, więc tak, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Ja uciekam. Mam nadzieję, że dbacie o siebie i pamiętajcie, że życie nie jest zawsze kolorowe i super. Jeżeli przechodzicie coś, przez co się zmagacie, to jest po prostu część życia i wszyscy jesteśmy w tym i życie często może się wydawać niełatwe czy niesprawiedliwe, ale to jest po prostu życie. I to jest piękne. To jest część właśnie życia ludzkiego. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie. Przysyłam buziaki i trochę ciepełka do Polski. I słyszymy się za tydzień. Pa, pa!